Cześć, witajcie w moim warsztacie. Dzisiaj jest piękna pogoda, za gorąco, aby robić Spartana, więc postanowiłem naprawić moją wkrętarkę. Zobaczcie, jest to wkrętarka firmy Metabo, 12V, 1,4 A. No i niestety umarło się jej, a że służyła mi bardzo dobrze i długo, dlatego postanowiłem dać jej drugie życie, no może w zasadzie już trzecie życie. Zobaczcie, wkrętarka oryginalnie miała 1,4 A, 12V, a teraz dostanie ode mnie w nagrodę, że dobrze mi służyła, 3,6 A, także będzie jeszcze raz taka silniejsza i będzie trochę mniej ważyć. Co będzie nam potrzebne, aby to zrobić? No to wiadomo, będzie nam potrzebna bateria, dokładnie 3 baterie. Są to baterie, które są z Ripaka, kiedyś pokazywałem Wam z jakiegoś tam odkurzacza, ja je rozładowałem, naładowałem, to jest IN-R21700, one są trochę większe od tych 18650, zaraz tu Wam pokażę, widzicie? Tu macie 18650, tu macie obok tej baterii, także moja wkrętarka dostanie większe baterie, będzie silniejsza, będzie mi lepiej służyć. No i co, żeby naładować te baterie i całą pracą musi zarządzać tak zwany BMS, tak? Po angielsku Battery Management System. I to jest coś takiego, później Wam wytłumaczę, jak podłączyć ten BMS do baterii. A więc co? No rozbieramy baterię i robimy. Ok, na początek sprawdzimy, czy w bateriach jest jakieś napięcie. Pierwsza bateria ponad 3V. Druga bateria ponad 3V. I trzecia bateria ponad 3V. Także wszystko jest ok. Aby bateria nam lepiej pasowała, musimy wyciąć, tutaj widzicie, te plastiki, które będą przeszkadzały nam, bo bateria jest po prostu za duża. Do wycięcia tych plastików użyję obcinaczki, obcążki, czy jak to tam się nazywa, nie wiem. Panów od profesora Miotka. Pozdrawiam. Jesteście fajni, bo chociaż oglądacie od dechy do dechy. Tak, ale nic, pozdrawiam Was serdecznie. Nie będę Was tutaj zanudzał, po prostu zrobię to i Wam pokażę. Z jednej strony już, zobaczcie, wyciąłem wszystko. Także tutaj będziemy mieli dużo więcej miejsca. Biorę się teraz za następną stronę. Ok, już obydwa elementy obudowy wkrętarki oczyściłem. Teraz tylko muszę przypasować baterię. Ok, bateria pasuje mi tylko w ten sposób, tak jak widzicie, w taką literkę V. No co, następnym krokiem to ustawiamy sobie baterię tak, aby był minus, plus i minus. No i zaprawiamy końcówki baterii, tak? Mógłbym to zgrzać, ale powiem Wam, no nie wszyscy macie zgrzewarkę. Także nie będę tego zgrzewał, pokażę Wam, jak ja to lutuję. Wiecie, musicie trochę poczekać. Dodajecie trochę więcej ceny po prostu. Cena musi się dobrze rozejść, tak żeby nie było takiego zwanego zimnego lutu. O, jest dobrze. Ok, teraz bierzemy następną. Nie używam żadnych kwasów, ponieważ ta cena ma w sobie wszystko już. Widzicie, przytrzymujecie, robicie takie ruchy. Jak widać, o, jest ok. Następną, pierw przykładacie lutownicę, potem dodajecie cynę. Widzicie, czekacie troszkę. Jest ok. Powinno to wyglądać w ten sposób. I druga strona. No, druga strona już nie będę Was zanudzał, że włączę się później. Ok, baterię mamy już przygotowaną. Wygląda to w ten sposób, zobaczcie. Wkładamy sobie baterię na bok. Teraz bierzemy się za BMS-a. I tą samą czynność powtarzamy
na BMS-ie. Czyli tak, tu gdzie pisze P- i P+, no to wiadomo, to jest power minus, power plus. Dodajemy trochę cyny. Tu macie, widzicie, B1. To jest para baterii numer 1. Kurde, trzeba uważać, żeby się to nie odkleiło. Dobra, tu macie B-, czyli to podłączacie do minusa baterii. Zaraz wam schemat narysuję, tak żeby nie było problemu żadnego. Dobrze, chyba mam za dużą temperaturę trochę, bo normalnie mi się odklejają te blaszki. Ok. Tu już macie przygotowane. Teraz musimy sobie zaprawić te końcówki baterii, tak? Podtrzymania użyłem moich obcążek. Przygrzewamy, ponieważ jak widzicie jest tu duży kawał metalu. Niech on się trochę nagrzeje. I dodajemy cynę. Dosyć dużo cyny, nie żałować. A, widzicie, jest ok. Teraz sobie poczekamy, aż cyna ostygnie. Przed przystąpieniem do skręcenia tej baterii narysowałem wam taki schemat, abyście mogli to bardziej pojąć. Tutaj mamy plus baterii, tu mamy minus baterii. Bateria składa się z 3 akumulatorów. Tu jest plus, minus, minus, plus, plus, minus. Akumulatory te połączone są, jak widać, szeregowo, czyli minus do plusa i plus do minusa. Tak? Pierwsze połączenie jest tutaj i to łączenie jest nazwane B1. Drugie połączenie jest tutaj i to jest B2. Tutaj mamy BMS, czyli Battery Management System. I Battery Management System ma wyjścia Power Plus, Power Minus i w tym modelu Power Plus i Power Minus jest wyjściem także na ładowanie. Także jak widzicie, tu podłączamy przewody do przewodu baterii, tak, do wyjścia baterii i tutaj do ładowania. Czyli ja użyję coś takiego, tak? Zaraz wam pokażę dokładnie. Wiadomo, jakieś tam wejście. No. I zobaczcie, B1, które jest opisane tutaj na BMS-ie, prowadzi do pierwszej pary baterii. B2 prowadzi do drugiej pary baterii. B plus idzie do plusa baterii. B minus idzie do minusa baterii. Później zrobię wam zdjęcia, abyście mogli sobie to obejrzeć. Bardzo proste. Jak tak połączycie wszystko, to wszystko będzie grało. No to działamy. Ok, zrobiłem baterię, polutowałem całą według tego schematu. No wygląda to tak. Teraz wam tak w miarę to pokażę. Widzicie, w ten sposób nam ładnie bateria weszła, wszystko się domyka, bo już sprawdzałem. No i wiadomo, pierwsze co to musimy po przylutowaniu sprawdzić sobie, czy bateria ma odpowiedni woltaż. Powinno mieć 9 z hakiem. No jest 9,5 V, także jest wszystko ok. No nic, skręcam tą bateryjkę i zaraz pokażę wam, jaką ładowarkę zmajstrowałem kiedyś, taką do ogniw litowo-jonowych. Bateria została skończona. Teraz włożymy bateryjkę do środka, no i sprawdzimy, czy działa. No i piękniaczek, i to by było na tyle. Widzicie, można, także moje Metabo będzie sobie dalej pracowało i cieszyło. Mogę zaprezentować wam moją uniwersalną ładowarkę do baterii litowo-jonowych, do ogniw,
Ogólnie chyba do wszystkich baterii, jakie tylko możecie sobie wymarzyć. Na pewno dużo osób ma jakieś tam pojedyncze narzędzia, które nie mają ładowarki, jak chcecie sobie ją tam użyć. A to jest bardzo proste. Wystarczy sobie kupić taki modem. Zobaczcie, zaraz Wam go przybliżę. No widzicie? Jest to model HW140V01 i on pracuje w zakresie od 30 V. Jest to bajecznie proste. Kupujecie sobie zasilacz, bądź wykręcacie z jakiejś tam konsoli PlayStation, czy tam na przykład taki ATX, jak tam jest, nie? No, tutaj akurat mam zasilacz 29V albo 30V. Podłączacie tutaj, tu macie in, plus, minus, wszystko jest opisane i tutaj jest out, tak? Macie dwa potencjometry, jednym potencjometrem sterujecie amperami, drugim potencjometrem sterujecie voltażem. Włączamy, no i widzimy, na przykład ja sobie teraz ustawiłem 1260V po to, aby naładować tą baterię. Widzicie? Możecie sobie oczywiście to wszystko przestroić. Teraz tutaj nie mam tak śrubokręta, żeby Wam pokazać, ale to wszystko fajnie, ładnie, płynnie działa. Widzicie, tutaj sobie sterujemy voltażem, możecie ustawić do 30V, tyle ile macie wejście, tyle możecie ustawić na wyjście, nawet chyba odrobinę więcej. Ja sobie ustawię 1260, ponieważ będę ładował tę baterię, którą niedawno robiłem. No nic, podłączam bateryjkę. Ok, podłączamy baterię. A już ja tutaj widzę, że się właśnie wszystko pozmieniało. Zaraz Wam pokażę. Tak jak widzicie, ładujemy sobie prądem 1,3 A i w tym momencie mamy 9,62 V. Bardzo fajne urządzenie, polecam. Stosuję go, powiem Wam, cały czas, ani razu nie miałem problemu. Jak zauważyliście, to urządzenie umieściłem akurat zaraz pod wentylatorkiem, także jak się załączy wentylatorek, to będzie chłodzone. Także wszystko jest ok. Mogę sobie ładować bateryjki do 30V litowo-jonowe. Jak chcecie podwiększyć sobie tam na przykład, zwiększyć amperaż, to wystarczy tylko przekręcić lewym potencjometrem, No widzicie, na przykład teraz mamy 1,44, a dowalimy mu 1,5 ampera. No i niech się ładuje. Naprawdę fajne urządzenie. Myślę, że jak zakupicie, to będziecie zadowoleni, bo jest bajecznie proste w podłączeniu. Macie tylko wejście, wyjście 30V, płynna regulacja. Możecie sobie zmienić te potencjometry na potencjometry, wiecie, jakieś takie zwykłe, kręcane. Tu macie dwa wyłączniki, in, out, on, off. No i to wszystko. No. Bajecznie proste. Dziękuję.